Cześć, witajcie na kanale Biegam po wsi i razem szeptem podwójnie powiedzieliśmy, przywitaliśmy Was na kanale Biegam po wsi. Jesteśmy w opuszczonym, mam nadzieję, opuszczonym miejscu, które jest willą z lat, myślę, 80. Na razie jesteśmy w przedpokoju. Dzisiaj pięknie świeci słońce, naprawdę jest to piękny, popołudniowy czas, w którym wybraliśmy się na eksplorację. Jesteśmy w przedpokoju tego domu. O, teraz jakieś pełno szkła tutaj jest. Nie chciałbym wdepnąć, ale już wdepnąłem, więc muszę uważać. Mam jakieś meble tutaj, zobaczcie. O, nie mam rękawiczek, może będzie potrzeba, to potem założę. Wejdziemy sobie na razie na prawo. Tutaj Ola już zaczęła zwiedzać. No, bo szkoda światła, wiesz? I mamy piękną fototapetę. Ale już widać, że nie do końca tutaj były fototapety. Były też również inne tapety. Nie, to była taka wielka fototapeta. Na tej ścianie ona po prostu była. Tak, widzisz, to były palmy i to są z tego. Czyli coś takiego to było. Tylko, że tu jest jakiś napis, tak jakby to było. Jaki napis tu mamy? Bakart. Coś takiego jest napisane. Bakart. No i to nie jest taka domowa, bo zobacz jakie duże piksele, wiesz, to jest taka... Możliwe, że to jakaś firma była czy coś. No możliwe, albo jakiś pokój taki gościnny, no też tak może być. Ale tu jest co, Bacardi. jest taka, wiesz... Wiesz co, to jest Bacardi po prostu. Aha, no to już taka właśnie... To już wiadomo, o co chodzi. Tutaj fajnie wyglądają te okna, bo one są ogromne i wychodzą na ogród. Bacardi ze szklanki. No. A najlepsze jest to, że tam gdzieś w tym ogrodzie widzimy też jakieś pomieszczenia takie garażowe do grillowania, ale na razie musimy się zastanowić nad tym domem. Tutaj mamy pozostałość jakiegoś umeblowania. No to były takie ładne holenderskie meble, wiesz? Tak, na pełnym wypasie. Ewidentnie widać, że tutaj nie mieszkały biedne osoby. Zresztą ten styl... A co tutaj jest? A to też jest taka dzielnica trochę. Tak? Na wypasie. Co to tu jest? Płyta jakaś? A, płyta. Myślałem, że z jakąś okładką. Już myślałem, że to jest jakaś ta, wiesz? Tutaj co jest? Zobacz, wieleniczek. Taki jednokolorowy, to na tych oknach musiało być ładnie. No to są takie doniczki, no... hodowlane, tak mi się wydaje, hodowlane do uprawy jakiejś tam, nie wiem, ziół. Tak mi się wydaje. Zobaczcie, tu jeszcze jest taki na dużego psa. Taki kaganiec. Ale powiedzmy, że to co, jeszcze pójdziemy sobie tam w tym kierunku. Ładne krzesło. W ogóle te krzesło jest na wypasie, słuchaj. To jest rewelacyjne. Trzeba uważać, żeby na te szkło nie wdepnąć w to szkło. Ale ono oczywiście nie przeszkadza, a jednak Ci przeszkadza. Nie. Ono jest przepiękne, te krzesło. Zobaczcie. Naprawdę świetny mebel. Zresztą pasuje do tego stołu. Albo nie. Może się mylę. Pięknie wpada tu słońce. No. Lubię takie... To jakaś spiżarka była z tego, co widać. Widzisz? Jakaś spiżarka tak. była. Cała opróżniona. Jest coś tutaj ale fajnie, widzisz, wykafelkowana. No powiem Ci, fajna by taka spiżarka, bo tam nasze zakupy można po prostu trzymać. No. Na początku myślałem, że to jest po prostu łazienka w pierwszym momencie. Wiesz? No. Coś tutaj było doprowadzone. To jest główny zawór wody, tak mi się wydaje. Zakręcony. I on był poprowadzony na zewnątrz, bo być może na zewnątrz tego domu były uprawiane jakieś rośliny po prostu. Może to był jakiś ogrodnik czy coś takiego? Może tak być. Sobie zaświecimy panel i wejdziemy dalej. Tu mamy łazienkę, to na pewno, albo taką ubikację razem z prysznicem. Jakieś psy tutaj były.
Duże opakowania, być może jakiś owczarek niemiecki. Tu mamy tak nawrzucane. Jakby... Tak, bo ja tam znalazłam kaganiec dla wielkiego psa. Tak, właśnie go widziałem. A tu jest pełno śmieci razem z drewnem. Wygląda to tak, jakby tu ktoś zbierał rzeczy do spalenia po prostu. Tak to wygląda. I tu jakieś miejsce po bojlerze, no i piecu. Na pewno much. Dobrze. Tu jest toaleta i też jest puszki właśnie po psie. Nie wiem, co to są za... Bardzo dużo opakowań po Co czekoladzie. to jest? Ktoś Milkę jadł. A tutaj jest... To myślę jest albo nawóz, albo trudka na szczury. To jest gulasz. Gulasz z pudliczek. Oni takie dziwne teraz robią. Niebieskie. Taki granulat. Wszystko idzie w kierunku skondensowania. No właśnie widzę. Tutaj wielka rozdzielnia. No dobrze. Przejdziemy teraz dalej. Tak naprawdę to ten bater już to już wszystko, nie? No taki bardziej techniczny jest. Może spróbujemy wejść do góry, jeżeli da się w ogóle wejść. Te schody, pamiętam, moja znajoma miała takie schody. I też to była willa z lat 80. No tutaj u góry jest dosyć ryzykownie, ale mamy bardzo dużo artefaktów. Bardzo, bardzo dużo. Mam nadzieję, że te schody wytrzymają mnie. Tu jest kilka pokojów. Wielki, ogromny piec, który chyba robił nie tylko za piec, ale też za kominek. Tutaj mamy ogromną kuchnię i poszczególne pokoje. Naprawdę świetne miejsce. Zobaczcie tutaj. Robi to wrażenie. Tutaj była ogromna kuchnia. Ogromna kuchnia. Tak chodzę delikatnie, bo boję się, że ta podłoga może nie wytrzymać. Aczkolwiek tego typu rzeczy, tego typu budownictwo było zawsze robione z płyty betonowej. I właśnie, i tu mamy piękne opakowanie z takimi ustami. Takie usta mamy. Bardzo ładnie to wygląda. Naprawdę ładnie. Tutaj był balkon. Ogromne pomieszczenia. I kolejny pokój z pięknym stołem. Taki mały, zielony pokój, ale mamy przepiękny stół. Zobaczcie, jaki piękny stół. Te rzeźbienia tego stołu. To jest coś nieprawdopodobnego. Bardzo mi się podoba. I naokoło okna. Przepięknie, naprawdę. I tutaj reszta takich stołów. Tego typu stół, jak tutaj widzicie, do tej pory mam. Jest to jeden z naszych takich stołów. Chyba teściowie chyba mieli taki stół i potem myśmy mieli go jako pierwsi po nich w naszym domu. A teraz jest w pomieszczeniach gospodarczych. Masz tam stół z kaflami? Coś takiego tutaj jest, wiesz? Bo tutaj powiem Ci, to jest na wypasie. To jest naprawdę na wypasie. Ale to rzeczywiście są takie stoły jak ten nasz. Tutaj były kafle. I go dało się podnosić i rozkładać, nie rozciągać. Tak, to są początek lat 90. Te stoły są naprawdę mocne i są mnie zawsze jakoś tam... Usiąść, tak, tam jeszcze nie wchodź. Kątem oka po prostu widziałem, co tam jest. Ja też. Powiem tu tak, no wejdziemy tutaj do kolejnego pomieszczenia na prawo z tej kuchni i tu mamy pokój biurowy, w którym mamy mnóstwo biurowych dokumentów. Tego tu bardzo dużo jest. Zostały tu dokumentacje jakiejś firmy. Nie będziemy tego wszystkiego oglądać, ponieważ no, nie chcielibyśmy tutaj zaglądać w czyjeś dane osobowe, więc tego nie zrobimy. No potem jest ten problem, że trzeba wszystko wymazywać i tak dalej. Mamy mnóstwo takich płyt, tutaj też jakiś nie będziemy tego oglądać. No sporo tego tutaj jest, sporo, naprawdę sporo. Jakieś ubezpieczenia czy coś.
Bardzo to ciekawie wygląda, ale nie będziemy się zagłębiać w to, ponieważ no, nie chciałbym tutaj niczego potem wymazywać. Więc z tego pomieszczenia wyjdę. Tutaj Piękny salon to był. tak. Taki klasyczny piec z kominkiem. Tak, ale tak jak my lubimy, że jest połączony z kuchnią. Ta kuchnia była otwarta. Coś, co kiedyś tak naprawdę dopiero do nas przyszło z zachodu. Tutaj na suficie musiała być też taka boazeria, albo nie, takie coś. Tak, to poskładał panele. To też są lata 80., początek 90. Nie, to lata 90. Tak. I ten piec, który tak naprawdę całkiem możliwe, że robił troszkę za kominek. Tak przynajmniej to wygląda. Nie? Tak to wygląda. Teraz znowu powracają do łask takie kominki a la piec, które robią troszkę są piecem, troszkę kominkiem. No i tu mamy wszechstronną kuchnię, z której patrzono na salon z kominkiem. Ale tu musiało być pięknie, ale tu musiało być ładnie. No i tutaj taka stara kuchnia, ale wygląda jak pod zabudowę. Oczywiście nic tam już w środku nie ma, więc nawet gdybyśmy bardzo, bardzo zaglądali, to nic tam nie dostrzeżemy. O, tam mamy jakąś kasetę magnetofonową, ale już porozciąganą strasznie. No niestety, tak to jest. Będziemy kierować teraz w tamtym kierunku, do tamtych pomieszczeń. Tu jeszcze jakieś takie... No to wygląda jak pod zabudowę po prostu. Tu mamy... O, taką lampkę była pewnie nad półkami kuchennymi, albo nad zlewem była taka lampka, którą się zapalało. Świetnie to wygląda. Przechodzimy do... Myślę, że tutaj była łazienka. Co prawda wanna jest już wyciągnięta. No i nie ma połowy rzeczy. Ale mamy tutaj taki typowy, do którego od razu podchodzę, łazienkowe krzesło takie. Bardzo ładne. Powiem Wam, że zawsze mi się ono podobało, to krzesło. To są lata 80. Późne lata 80. z tego co kojarzę. Tutaj na koło wanny było system luster. I cześć, witam Was na kanale jeszcze raz. A tutaj witam Was kolejny raz. No i tutaj znów te krzesło piękne, ustawione na kolejne lustro naprzeciwko umywalki. Wszechstronna kuchnia naprawdę. I tutaj bardzo gustowne meble łazienkowe z takiego drewna, tak troszeczkę po amerykańsku. No i tu jakiś głośnik, no i jakieś inne rzeczy, jakiś wiatrak. No i tutaj umywalka i spoglądano z tej łazienki na przepiękny ogród z tego, co widzę. I las właściwie. Dobrze. Teraz przejdziemy. Może jeszcze pójdę w stronę Oli. Co tam ciekawego? Kolejny stół. Rozumiem. Kolejny stół i zielone ściany. Tak ładnie kontrastuje. No powiem Ci, że no wiadomo, że to jakieś lata tam były 80. Ale tu mam teraz dojrzałem, wcześniej tego nie widziałem. Tu mam kalendarz chyba. Coś tu jest. Albo jakiś przepis? Nie, to są cudowne środki czyszczące, prosto z Twojej kuchni. Czyli jak czyścić olejem na przykład, albo kwaskiem cytrynowym. Ale zobacz. A cóż to jest? Przepisy. Wow! Ja! Ale to są no nalewki. Widzisz, z dzikiej róży, Tak. z melisy, z mięty, To z są babki, z jagody. To faktycznie są jakieś przepisy. I też No, jest nalewki. tak. No ciekawa sprawa, powiem Ci. Tam jest coś właśnie, że wykrztuśne, że żołądkowe. No tak. No powiem Ci, ciekawa historia. Dzika róża tam, no dziką różę to znam, że to jest no Na takie przeziębienie. na przeziębienie, prozdrowotne, tak? Słuchajcie, no ja już kątem oka widziałem to, co widziałem. Ola też już to widziała.
I Zagraj na pianinie. dlaczego Ola powiedziała idź, zagraj na pianinie, babe, tak? Dobra, słuchajcie, zawsze chciałem na urbexie, na eksploracji znaleźć pianino. A to nie jest pianino, ale jest to fortepian. Fortepian w takiej wersji junior. I mamy tutaj rozwalony, co prawda, ale jakże piękny, mały fortepian. No niestety jest bardzo zniszczony. Można powiedzieć, że on lada moment nie będzie przypominał fortepianu. Tu mamy jakąś część właśnie. Tutaj te młoteczki, to wszystko tutaj było, siedziało i spełniało kiedyś swoją funkcję. Teraz niestety wszystko jest zniszczone i już nie spełnia swojej funkcji. Zaraz Wam pokażę, jaki to jest fortepian. Najpierw zbliżę może się troszeczkę do tego fortepianu i pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. O tak. No, nacisnę oczywiście. Z tego co widać, to młoteczki są w stanie totalnego rozkładu i zapewne nie wybrzmi, ale na Biegam po wsi stawiamy na magię. I ta magia tutaj jest. Słuchajcie, stary, zniszczony fortepian. Niestety nie grający tak, jakbyśmy oczekiwali od niego. Jakieś tam epizody z klawiszami miałem. Tu jest nazwa tego fortepianu. Franz Wirth. To jest fortepian wiedeński z Wiednia. No, z Wiedniem to kojarzy mi się głównie bracia Strauss i oczywiście Mozart. A z filozofów to mi teraz przychodzi do głowy Freud. Zygmunt Freud. W tym pokoju najprawdopodobniej to był pokój do gry na fortepianie. Myślę, że on stał gdzieś tak tutaj w tym rogu. Tam jest gniazdko. Być może oświetlało to gniazdko. Znaczy oświetlało. Tam była lampka podłączona, żeby można było grać na fortepianie. A tutaj można było patrzeć na drogę, zerknąć, prawda, na zewnątrz i zobaczyć kolejną część pięknego ogrodu. Teraz zarośniętego, ale jakże pięknego.
W latach 80. wypas, wiesz? Salon, kominek. Schody bez barierki. O, tu jest polecz. No, ale kiedyś tak się budowało. Powiem Ci, że moja znajoma tak miała właśnie. Ten sam styl schodów. Wiem. Zawsze była taka tendencja, nie wiem czy pamiętasz, że te pomieszczenia przedpokojowe były tak ciemno malowane. To jest akurat różowo-białe, ale ja tak kojarzę, u kogoś byłam, że to było wszystko bordowe. Tak. I tak mi zostało. Tak, to były bordo, ciemne kolory w każdym razie. Uważaj tam na szkło. No była taka chyba skłonność takiego brudnego, to tak wiesz, pałacowo trochę. No dobra, to co, wychodzimy? Wychodzimy. Tędy czy tamtędy? Nie, lepiej chyba tędy, bo tutaj są te pomieszczenia bliżej, nie? Dobra. Słuchajcie, wyjdziemy teraz na ogród. Tu trzeba uważać, bo nie wiadomo. Ale tutaj mamy taki schowek po prostu na drewno. Tam widać jakieś stare meble jeszcze. Blacha walista na dachu. No po prostu takie techniczne właściwie pomieszczenia. Resztki widzisz, takiej kanapy dwuosobowej. Taka drewutnia jakby, prawda? Taki składzik na wszystko. No dobra. To teraz spróbujemy się przedostać tam. Pójdziemy wzdłuż domu. Zobaczcie, tu jeszcze są korki. Idziemy dalej. Tam mamy... Tu w ogóle jest przepiękny ogród wokół. Naprawdę wygląda to bardzo fajnie. Obok są sąsiedzi. A my sobie idziemy. Ten ogród zamienił się tak naprawdę już w las. Tak to wygląda. Tutaj mamy ładny taki schowek, ale to głównie chyba chodzi o drewno. Drewno i jakieś takie zasoby na zimę. Ale wygląda i robi to naprawdę wrażenie. Tu mamy jakieś farby. Tam można się jakby przedostać, ale nie będziemy się tam przedostawać, bo być może tam jakieś zwierzęta mieszkają czy coś. Nie chciałbym tam po prostu gdzieś się zahaczyć. W każdym razie są tutaj jakieś narzędzia. Tutaj widać, że siła była. Całkiem możliwe, że to był taka część. Myślałam, że to taki, wiesz, że to jest taki dla gości na przykład, taki kemping, nie? Taki domek dla gości. No, ale z drugiej strony tutaj mamy gdzie wejścia, tylko to jest jedyny, tak? No dokładnie. Ale wiesz co, zobacz jak ten dom pięknie wygląda z tej strony. Widziałam, jak ładnie podać światło tam do tego pokoju. On jest bajeczny, powiem Ten Ci. pokój taki chyba ten zielony u góry, nie? Tak, tak. On jest bajeczny i wbrew pozorom te okna na dole i ten salon, który był na dole, może tam firma była, prawda, jakaś, ale Była na pewno. to, że te okna są tak nisko, ja wiem, że to jest włamanie i tak dalej, ale to bardzo ładnie wygląda, bo wtedy ma się kontakt jakby z naturą, nie? Tak. To jest w ogóle... Wiesz, no tu masz resztki jakichś jałowców, tu były kiedyś posadzone piękne drzewa, był ogród. To musiało naprawdę To bardzo są ładnie. stare drzewostany, ale to są wszystko samosiejki, nie? Tak. A co tu znalazłaś? No tam jakieś narzędzie. Ogrodnicze? No myślę, no na pewno. To jest jakby do... Nie wiem do czego. Może Nie widowie wiem, coś wiedzą. wbić i pociągnąć, tak bym to Pociągnąć. robiła. Słuchaj, a może grządki, patrz. A, Wiesz, może o co być chodzi? do grzędek, tak. O, patrz. Tak, jaka całkiem grządka. możliwe, tak. No, Świetnie. No. Dziwna sprawa, bo tutaj takie są zera, numerki jakieś, ja takie to samo znalazłem w środku. To samo znalazłem w środku, tam w domu. I zastanawiałem się, czy to jest jakiś błąd wydruku, ale to są jakaś numeracja specjalnie wydrukowywana. nie mam pojęcia, jak ci to nie pomogę. Nie wiem, co to może być, ale dziwne to wygląda. 0,3. Dziwne, to jest bardzo dziwne.
powrotem. Tutaj było mnóstwo drzew, jakichś jałowców, tak jak Ola mówiła. Ja nie wiem, czy tędy nie pójdziemy. Tak, to musiało być nisko. Tutaj widać ten pokój z tej strony. I tutaj przechadzamy się po tym ogrodzie, który naprawdę jest... To jest cis. Cis, aha. Myślałam z daleka, to jest cis. Tak to wyglądało z tej strony. Duże, obszerne okna. Tutaj przepiękna ławka, a właściwie takie krzesła, które pan i pani domu wychodzili, mogli sobie usiąść na tym. No przepięknie to wygląda naprawdę. Tu mamy jeszcze, tu mamy garaże. Zobaczcie, jeszcze mamy garaże, do których wejdziemy, mimo że zaczyna być coraz bardziej przypałowo. I słuchajcie, rozświetlamy tą sprawę. I mamy tutaj naprawdę pewne rzeczy na wypasie. W tym garażu jest dosyć czysto. Mówię o lodówkę, co? Dobra. A może i nawet zamrażarkę. Zamrażarkę to już chyba ty. I jak tam? Cóż tam? To jest. I nawet nie śmierdzi. A, czyli bardzo dawno temu była opuszczona. No tak. Tu mamy taki fajny kufel do piwa, widzicie? O jest. Tak? Zapaszek? O kurde. Ariel. Tam jest mięso rozłożone. No co ty? O matko, jaki smród. Czuję. O kurde. O ewakuacja. O matko. Mogłeś ty to otworzyć. Czemu to na mnie znowu trafiło? O fuck, to się teraz ciągnie stamtąd. Coś strasznego. A jakieś robaki były? Nie, bo to było w workach, ale już jest po prostu z tego nawet nie kawałki, tylko taka ciapa. Czy to się tak rozłożyło do totalnej ciapy? Ja nie zdążyłam nawet zdjęcia zrobić. O kurczę. O Jezu. Ojej. O Jezu. Oj. O kurde. Oszołomienie jeszcze zapachem z zamrażarki. To było coś niesamowitego, a ty byłaś na pierwszym... Nie Kobiety wiem, przodem. Ja nie wiem, jak to nawet nazwać. Brak mi słów. Słuchajcie, to było coś strasznego. Teraz taka puenta. Willa piękna, no. Piękna. Mam wrażenie, że to mieszkały bardzo bogate osoby. Nawet tak bardzo, bardzo bogate. Dlaczego zostało opuszczone? Kompletnie nie mam pojęcia. Nie przyszło mi nic do głowy. Ty tam coś znalazłaś, Takich nie? dużo pism sądowych czy coś. Jakieś pewnie kłopoty były finansowe na Kłopoty jakimś finansowe etapie. po prostu były. Ale to są tylko moje domysły, No. różnie mogło być. Także, no dobra, słuchajcie, dzięki bardzo, że z nami byliście i do zobaczenia. Trzymajcie się do następnego piątku. Hej. Cześć. O Jezu, słuchaj. Kurczę, ale to naprawdę jest coś strasznego. Tam w tych workach po prostu to było mięso rozłożone. Ciapa się zrobiło z tego. Ciapa z tego mięsa była, plus jeszcze coś strasznego powiem ci.